Witam Państwa. Ja z takim dodatkiem, bo bardzo wielu ludzi, przedsiębiorców nawet, mówi tak, no fajnie znieść te podatki dochodowe, podatek od kupna-sprzedaży, no fajna rzecz, no ale jak państwo sobie bez tego poradzi, to w ogóle jest niemożliwe. Otóż tym ludziom chciałbym, żeby, powiem brutalnie, żeby wbili sobie w zakute łby, że lat temu 150 nie było podatków dochodowych w ogóle, były one nie do pomyślenia. Przypominam, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w 1860 odrzucił ze wstrętem ideę podatku dochodowego. W pół wieku potem było już inaczej. I państwa, mimo to państwa istniały, potrafiły prowadzić wojny, potrafiono wybudować Louvre, wiele pałaców. W XIX wieku potrafiono wybudować linie kolejowe, wspaniałe rzeczy, prawda? Państwo francuskie w 1870 roku potrafiło spłacić potworną kontrybucję nałożoną przez Prusy po przegranej wojnie bez podatku dochodowego. No. Przeciwnie nawet, właśnie dlatego, że nie było podatku dochodowego, państwa były bogate, bo ludzie ciężko pracowali, zarabiali. No jak zarabiali, to można było ściągnąć od nich podatki w inny sposób, a nie przez podatek, który karze za to, że się dużo i dobrze pracowało. Także to jest oczywiście możliwe. I teraz po co to mówię? Chciałbym tym przedsiębiorcom powiedzieć, że żeby nie mieli złudzeń, nie chcemy ich oszukiwać. Bądźmy tak, jak zniesiecie te podatki, to od razu będziemy zarabiali 30-40% więcej. Nieprawda, proszę Państwa. Nie będziecie zarabiali 30-40% więcej. Tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, wszystkie podatki są przerzucalne. Gospodarka jest zbiorem naczyń połączonych. I jeżeli zniesiemy podatki dochodowe, to rzeczywiście wasz zysk wzrośnie, ale będziecie musieli po pierwsze obniżyć ceny towarów, waszych produktów, zresztą jest bardzo dobre, no bo więcej sprzedacie, a po drugie będziecie musieli więcej płacić pracownikom, bo wprawdzie ceny towarów w Polsce spadną, ale mimo to, jeżeli będą musieli pokrywać różne rzeczy socjalne, które teraz pokrywa im państwo, to trzeba będzie podnieść im pensje. Także realny wzrost waszych dochodów wyniesie około 8%, bo tyle jest obciążenie biurokracją. No i, ale zniknie wam jeszcze jedna rzecz. Zniknie wam konieczność tłumaczenia się. Gdzieście kupili, za ileście kupili, prawda? Komu żeście sprzedali, jaki was zysk, strata. Koniec z tłumaczeniem się w izbach skarbowych, koniec z wyjaśnianiem, z oskarżeniami. Po prostu zniknie cała ta potworna otoczka. To jest znacznie więcej warte chyba niż te 8%, które na tym państwo zarobicie. Rozumiecie, to wszystko zniknie jak zły sen. Mniejsze firmy nie będą nawet musiały księgowych prowadzić. Jeżeli ktoś ma duży łeb i potrafi całą swoją, że tak powiem, operację trzymać w głowie, to w ogóle księgowy nie będzie musiał mieć. No bo po prostu nie będzie się musiał z nikim z tego rozliczać. I to jest wasz największy. Zrozumcie Państwo. Wyjdźcie z tego kredowego koła, że musi być, ponieważ do tej pory od 100 lat są te podatki dochodowe, to muszą być dalej. Nie muszą, nie było ich nigdy przedtem. Nie było ich nigdy przedtem, ludzkość się rozwijała bardzo szybko, postęp techniczny był ogromny, bez podatków dochodowych. I umiano nawet wojny kosztowne prowadzić, ale o tym powiem w następnym odcinku.